Witam Was serdecznie, z tej strony Asia. Dzisiaj chcę Wam pokazać, jak udekoruję swój salon. W ostatnim odcinku pokazywałam Wam, jak przerobiłam stare butelki i słoiki, nadałam im nowe życie, a dzisiaj chcę Wam pokazać, jak to wszystko razem będzie wyglądało. Jak widzicie salon, no nic, szara kanapa, nic się tutaj właściwie nie dzieje. Wymyśliłam sobie, że chciałabym wprowadzić właśnie teraz ten okres styczniowy, troszeczkę do dekoracji kolor czekoladowy. Postanowiłam kilka dodatków zrobić sama. Tutaj chcę Wam pokazać, jak łatwo można zrobić śliczną lampę w róg naszego pokoju. Wazę zrobiłam też kilka odcinków wcześniej, więc jeśli chcecie obejrzeć, to zapraszam. Patyk znaleziony na spacerze i owinięty lampeczkami, tymi takimi LEDami na druciku. Prześlicznie wygląda, wieczorami zapalony. Styczeń i luty to niestety jeszcze ponure miesiące, więc każde światełka, każde rozświetlenie pokoju dodaje przytulności i tutaj w tym przypadku, gdzie jest lustro, też fajnie się odbija. Do tych lampek jest pilot, także za każdym razem nie muszę się tam wciskać, żeby je włączyć. Wystarczy, że użyję pilota. Fajnym i tanim sposobem jest ubrać sofę w inne kolory niż ona jest. Moja jest szara, więc jak wiecie, chciałam wprowadzić troszeczkę kolor czekoladowy, ale żeby też tego nie było za dużo, postanowiłam, że sofa zostanie taka neutralna. No i oczywiście zwykły kocyk, kilka poduszek przytulnych, takich futrzanych. Użyłam na oparciu i już zupełnie inaczej wygląda sofa. Te półki są typowymi półkami właśnie na obrazki czy na ramki ze zdjęciami, jednak niestety, jak widzicie, tutaj nie za wiele mogę postawić, więc postanowiłam, że je odwrócę i w ten sposób uzyskałam troszeczkę większą powierzchnię, dzięki której właśnie będę mogła postawić wszystkie dodatki, które stworzyłam ostatnio. Mój kaktusik, który jest hodowany w mchu, po prostu owinęłam korzeniem mchem, owinęłam to wszystko nitką i raz na 2 tygodnie wrzucam go do miski z wodą. W ten sposób mech nasiąka i bardzo dobrze trzyma wilgoć i naprawdę bardzo fajnie sobie rośnie. Mam tak kilka kwiatów zrobionych, więc no dobrze sobie radzą. Starą ramkę tutaj też możemy zmienić stare rzeczy, które mamy. Po prostu pomaluję farbą, którą używałam do dekoracji właśnie butelek i wszystkich innych rzeczy, które robiłam w ostatnim odcinku. Więc żeby było spójnie i żeby wprowadzić kolor czekoladowy i znowu bez kupowania kolejnych elementów, po prostu użyję resztki starej farby. Ten napis pomaluję na czarno, będzie się też fajnie łączył z kominkiem, z kolorem kominka, więc myślę, że właśnie łatwy sposób na przerobienie starych rzeczy. Ramki przemalowane, a więc działamy. Tu do moich dekoracji użyję przeróżnych rzeczy. Niektóre są kupione na rynkach staroci, niektóre są stworzone przeze mnie. Znajdzie się też tutaj drewniana linijka, którą znaleźliśmy w tym domu, kiedy się wprowadziliśmy. Stara, drewniana, fajna linijka dodaje przyjemnego i ciepłego odcieniu drewna całej kompozycji. Jak również na drugich półkach użyję kawałka, na przykład deski, którą znalazłam na plaży, taki wymoczony, fajny kawałek drewna, bo przecież dekorowanie wnętrz wcale nie wymaga kupowania kolejnych nowych elementów, takich ładnych, idealnych ze sklepu. Możemy sami to stworzyć, możemy przerobić swoje stare rzeczy i cieszyć się nimi na nowo. Myślę, że to ważne, żebyśmy my czuli, że ta przestrzeń jest stworzona dla nas i my się w niej dobrze czujemy, a wtedy na pewno będzie pięknie. Dziękuję Wam ślicznie za wszystkie subskrypcje i tak liczne komentarze. Naprawdę nie spodziewałam się, że ostatni film tak bardzo Wam się spodoba. W związku z czym szykuję coś fajnego, więc oczywiście zaglądajcie. A póki co serdecznie Was pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!